Dzień dobry moi drodzy, cześć, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, cześć. Jak wasz tak masz, wasza jedna z ulubionych serii. Ja ten ekspres diagnozowałem, więc część się wysypała, ale generalnie, żeby nie pokazać wam numeru telefonu, bo to dane wrażliwe. Opłata za czyszczenie ekspresu, przygotowanie do naprawy, przegląd, wymiana zaworu ceramicznego, wymiana tłumika pompy, wymiana końcówek zaparzacza, to mamy już ustalone z klientem. Cena jest zacna, cen nie podaję na YouTubie, wiecie o tym dobrze. No remont ekspresu po prostu robimy. Ekspres bardzo zaniedbany. Woła oczywiście odkamienianie. On nawet mi się go udało uruchomić, ale leje się, przepuszcza przez tłumik. Wybucha zaparzacz ciśnieniem. No zło się dzieje, ale jak wasz tak masz. Zaczynamy. Bez dubli środa. Witam serdecznie. Nowi widzowie, trochę was przybyło. Prawie 20 000. Czekam, ja czekam. No, taki wynik już moim zdaniem zauważalny chociażby. Bez dubli. Cała moja praca. Z przycięciami jedynymi na telefon, bo tu zejdzie, przygotujcie się na długi film. Na telefon, na klienta, no jestem w pracy, ale widzicie całą diagnostykę właściwie, całą naprawę od początku. Może nie do końca, no bo nie będę was zanudzał myciem tego ekspresu, a będzie co myć. Natomiast do momentu, kiedy odpalimy i sprawdzimy wszystkie funkcje. Podana usterka przez klienta, klientkę, nie wiem. Problem z mlekiem i woda pod ekspresem. No to zobaczmy. Czy kamery są w miarę dobrze ustawione? Czy jest ostro? Czy jest ostro? Jest ostro. Sorry jeszcze raz za live'a w poniedziałek. Ratuję się. Dostałem tipa pro tipa od państwa z Pomorza. Dzięki, bo to pomogło, słuchajcie. Łyżeczka wody utlenionej do szklanki wody i pukanka gardła. Ja zawsze robiłem solą. Na razie jest ok. Mamy środę. Nagrywam to w środę dzisiaj. Lecimy. W tatce był śmietnik. Ja mu wysypałem, bo słuchajcie, musiałem zdiagnozować ten ekspres, więc tu wygląda, no, średnia krajowa powiedzmy. Tackę ktoś umył, wysypał, ale ja naprawdę bardzo, ja się zawsze śmieję z tych ekranów przetartych ścierą. Nieważne, zajrzyjmy tu. Tu nawet też. Powiem wam, że nie jest to może jakiś rekord, ale zapach z tego ekspresu wydobywający się to jest masakra. Tak jak mówię, już trochę for you, serwis ekspresów for you.pl. Pozdrawiam. Zawsze mnie niszczy naklejanie tych naklejek na ekspresach. Tu jest zło. Nie widać, bo to wszystko się, słuchajcie, wysypało. No wiadomo, diagnostyka wymagała. No ale zobaczycie, co tu mogło być. Jeszcze się sypie. O. Większość Siemensów wygląda tu źle. Tu było pełno kawy. O, wszędzie było o tak, słuchajcie. Zrobię wam zooma. I potem się ze mnie śmiejecie, czy na grupie na Facebooku, czy jak z wami rozmawiam, że ja jak idę do jakichś znajomych, których nie znam jakoś bardzo dobrze, to zanim się napiję kawy, to chciałbym tutaj, kurde, zajrzeć do środka, no wiecie. Zupełnie nie wiem czemu. Patrzę, czy nic tu nie biega. Tu było wszędzie tak, jak ja otworzyłem ten boczek, no wiecie, no to ja muszę zdiagnozować ekspres, bo gdyby nie było mowy o naprawie, no to ja bym tego w tym nie grzebał. Ja w tej chwili tak, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, no to wiecie, no musiałem to wszystko wysypać, musiałem to wszystko ogarnąć, to wszystko jest do mycia o, no generalnie smacznej kawusi. To już wyschło, więc to się łatwo wykrusza, ale pijecie to i jak pijecie u kogoś kawę, pokaż mi swój zaparzacz, a powiem ci, czy chcę kawy. To idzie do wymoczenia. Dajcie mi chwilę, ja sobie to od razu wrzucę do jakiejś wody z odtłuszczaczem, z kafizą, z czymkolwiek, niech to się trochę rozmoczy. No bo jak nam się uda, mam nadzieję, smacznego, jak nam się uda odpalić ten ekspres, a taki jest plan, no to dobrze, żeby ten zaparzacz już był w miarę doczyszczony, chociaż tak wstępnie, żeby wam pokazać, że to działa. Także dla was to sekunda, zaraz się widzimy. Nie powiedziałem w ogóle, słuchajcie, jaki to ekspres. Siemens EQ6. Dokładnie model TE603-209RW/09. No, EQ6, tak. Standardowe części praktycznie w każdym. Różnią się panelami. Czekajcie, zabiorę te cudo. Dobrze, że jest sucho. To nie zaczęło to pleśnieć.
No tutaj wiadomo, no na razie to wiadę odkurzaczem, to wszystko trzeba będzie pieścić. Ja już wiem, jak pozalewany jest ten ekspres też w środku. Poczekajcie, hałas. Widzicie, jakie to jest skamieniałe? To nie jest z tygodnia, z dwóch, ani z miesiąca. No nie dbał ktoś w ogóle. Pił pleśń, smaczne grzybki i tak dalej. Czy mnie to boli? Mnie to nie boli, bo często przy tych filmach z serii telenowela, jak dbasz, tak masz, piszecie mi, że ja tutaj się jakoś za specjalnie znęcam. No nie znęcam się, słuchajcie. Ja za to wszystko, co tu zrobię, co zobaczycie, plus kompletne mycie tego ekspresu. Tu też już pleśń, to całkiem niezła, zaglądajcie to. To wezmę pieniądze, więc mnie to absolutnie nie boli, bo ja z tego żyję. Źle do tego czasami podchodzicie, jak piszecie mi, że przesadzam i tak dalej. Ja po prostu mówię to wszystko, słuchajcie. Widzicie, jaki pozalewany? No ale tak mają więcej. Nie dolewajcie wody od góry, powtórzę. Ja to wszystko, kończąc myśl, mówię pod kątem takim, że pijecie z tego kawę. I jak ja sobie pomyślę, że pijecie z tego kawę, że ja miałbym się z tego napić kawy, to mi się słabo po prostu robi. No po prostu. No ludzie, to zgnilizna. Wiecie, jak to śmierdzi? Nie wiecie. Ja wam powiem taką anegdotę. Ten ekspres stał w przedsionku, bo ja się bałem, że coś w nim mieszka. Ten ekspres stał w przedsionku i kartka była wrzucona, tutaj protokół przyjęcia do kopułki młynka i ta kartka śmierdzi po tygodniu. Po tygodniu, po miesiącu stania, no nieważne, no nawet kartka śmierdzi. Ale dobra, mycie później, tu mamy zdjęte, to oczywiście zdejmujemy, kawy nie ma żadnej, jakaś tam jest, to się zaraz nam wysypie. No rozbieramy, gdzie jest gąbka? Siemens EQ6, przegląd kompletny. Przegląd kompletny w sensie takim, że no zobaczycie wymianę zaworu ceramicznego, tłumika pompy, akurat przyszedł jakiś czarny, ale wydaje mi się, że to, oryginał. Przy okazji w zaparzaczu tego takiego kapturka będę to wszystko pokazywał i złączki zaparzacza, uszczelki zaparzacza i tak dalej. Rozbieramy. Dawno Siemensa EQ6 nie było, pytacie o nie. Jest parę filmów o nim, no ale odświeżamy temat, trafił się czyścioszek, w cudzysłowie oczywiście, więc jedziemy z gościem. Jedziemy z gościem, śrubki odkręciłem. Ja tu widzicie, nawet nie włożyłem z powrotem, mam osłonę elektroniki, no ale to przy diagnostyce wyjąłem, już nie włożyłem, zapomniałem. No gdyby ekspres miał być do zwrotu, chociaż takie zwłoki z reguły u mnie zostają, nie odbieracie ich, nad czym ubolewam. Pamiętajcie, to też jest ważne. Wy, jako osoba prywatna, możecie taki sprzęt oddać do tak zwanego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów. My, firmy, musimy za to płacić, za utylizację. Gdzie leci, cholera? Za utylizację sprzętu elektronicznego. Więc dla nas pozostawienie takiego sprzętu to problem. Problem i koszt. Po pierwsze miejsce, po drugie koszt. A według polskiego prawa, z tego co ja przynajmniej się z prawnikiem orientowałem, ja nie mogę tego ekspresu komisyjnie zniszczyć, czy przejąć sobie na własność. To jest czyjaś własność. Czemu ja to schowałem? Musimy go obrać dookoła, przecież jego trzeba przede wszystkim wyczyścić. Wymieniamy tłumik. A, tu też jest czarny, widzicie? To co ja taki zaskoczony jestem? Powyciągajmy te części w ogóle. No jakby to, nie? Wymieniamy ceramic valve, opakowany w masło po kanapkach, znaczy w masło po kanapkach, w papier po kanapkach, ceramic valve, od razu kontrola po przyjściu, czy wszystkie końcówki są na miejscu, dobra. Plus zaparzacz to później, dobra, to na razie na bok. Jedziemy dalej z rozbieraniem. Ja rozbieram tak jak rozbieram, nieraz widzieliście. Słyszałem, że jest inna metoda, gdzie zaczyna się od góry. Ja się tak nauczyłem, raczej mi się rzadko coś połamie, choć przy tak starych, poklejonych ekspresach zdarza się, owszem. Owszem. No i ściągamy. I ściągamy na boki. Gdzie lecisz, cholero? No i jeszcze nam został jeden bok. Można tutaj sobie śmiało teraz już położyć, kawa się wysypie. Kawa jest u mnie wszędzie, więc ja już przestałem reagować na to, że się wysypała.
Myślałem, że się złamała, ale to kawka. To, że te zatrzaski potrafią się złamać, to jest, słuchajcie, norma. Jak wam jeden pęknie, to się nic nie stanie. No ten ekspres lat ma na pewno. Robimy. Poklejone to jest wszystko, jak widzicie. Dobra. Teraz ważne, nie ściągamy go tak prosto, bo tu są takie, widzieliście to na filmach, 2 bodajże haczyki. Trzeba sobie teraz... No to już ktoś był, słuchajcie, widzicie? Nie róbcie tego śrubokrętem metalowym. Ja tego boku nie ściągałem, ja ściągałem tylko ten, żeby się dostać do wnętrza. No nic się nie stało, tak? Ale nie wygląda to za pięknie. Ja mam na to taką metodę. Zabijcie mnie. Stukam, rozpinają się zapinki. Teraz tu sobie luzuję, gdzie ktoś tak cudownie to pokaleczył. O! O! Szczelo! No szczelo, no tak szczelo plastik. Dlaczego to warto zdjąć? No to odpowiedź jest tu, słuchajcie. Tu wszędzie jest kawa, to jest normalne. No ten ekspres jest tak skonstruowany, poza tym, tak jak mówię, swoje lata ma na bank. Będziemy to badać. Wiem, że można to wykminić z numeru jakiegoś tam na ekspresie, ale ja sobie patrzę na pompę, czy na przepływomierz i wszystko wiem. No i jeszcze góra. Boż, całe ręce brudne. Jeszcze góra. No to podważamy. To się powinno robić też plastikiem, ale spróbuję. O, idzie. Czyżby też to ktoś rozpinał? Tego nie wiem. Idzie. Teraz tu już włożę plastikowy element, żeby nie kaleczyć tego, chociaż to i tak nie jest widoczne. No ale po co psuć, jak nie trzeba psuć. Staram się w miarę szybko, bo ten film was zmęczy, ale będziecie mieli kompendium właściwie wyciągania wszystkiego z tego ekspresu. Bo grzałkę też musimy zajrzeć, bo on ma problem z przepływem wody. Skoro walnął tłumikiem, jak widzicie, jest woda. To było tak, że część leciała jeszcze do wylewki. Zawór ceramiczny w ogóle chodzi jak czołg. Część leciała już tłumikiem. Często te tłumiki, bypassy, zawory bezpieczeństwa, jak już puszczą tędy, to potem już puszczają niestety. No i teraz coś, za co mnie okrzykujecie często, czyli wyciągnięcie tej góry. Jeszcze drugi gdzieś miałem, ten śledź plastikowy, czy jak to się tam nazywa. Nie powiem wam, gdzie to kupiłem. To jakieś akcesoria chyba do rozmontowywania telefonów są. Nie pamiętam. No i co? Jak jest wszystko odpięte, tu jest odpięte, tu jest odpięte. Tu chyba się jeszcze nie odpięło, tak mi się wydaje, bo coś mi się wydaje, że to trzymie. No weź. No weź, czy ja dobrze to wkładam ten śrubokręt? Chyba dobrze, ale trzymie, to tak podważymy. O! Czekajcie, bo dzwoni mi telefon, sekunda. Dobra, jestem. Na czym to my? Na podważaniu. Na podważaniu. Kurna, samo puściło. Wygląda to brutalnie, ale jest jak jest. O, mucha, ekspresucha, z młynka wyleciała. Zobaczcie, to wszystko jak to wygląda. No tutaj nie bardzo jest dostęp, ale to wszystko też wiecie. Cały ten syf jaki jest w tym ekspresie, calutki. Bo to nie jest tak, że to się tu wzięło, ja wam to przybliżę, bo tego nie widać. Tylko czekajcie, bo zaraz będę deptał po tym ekspresie, a tego bym nie chciał. Cały ten syf. No to jest wiadomo, z mielącej się kawy, ale wilgoć to wszystko idzie od dołu. Jeśli tam jest taki syf w zaparzaczu, to rośnie, wiecie, to pleśnieje, to rośnie. Rośnie do ekspresu. Zostawmy to sobie, no może nie tu. Wezmę tu jeszcze wichurką, no i bierzemy się za wymianę. Na razie wstępnie czyszczenie tego wszystkiego to już poza kamerami, bo to jest żmudna, słuchajcie, robota. Dlaczego mówię, zaglądajcie do klapki. Widzicie, co tu się dzieje? To jest miejsce pod klapką. Warto tam wjechać odkurzaczem. Ja to przy okazji każdego Siemensa mówię. No bo to brązowe to kawa, ale to białe to już spleśniała kawa. Tędy wam się sypie kawa do filiżanki między innymi. Dobra, moi mili. Przepływomierz jest ok. Co, zaczynamy od zaworu ceramicznego, myślicie? Tu w ogóle nie wiem, czy on nie był wymieniany, bo to tak nie powinno latać. To powinno być przypięte tutaj trytką. No ale moim zdaniem większość tutaj problemów to jest, słuchajcie, zaniedbanie. Zaniedbanie, bo Siemensy mają EQ6 swoje problemy. Mają jakieś tam problemy z elektroniką czasami. To nie są jakieś common problems, ale jak mamy to wszystko w kawie, widzicie ile tu jest pleśni? To wszystko, nie wiem czy to widać na kamerze, może być słabo. Wszystkie te takie białe kropki, no tu to jest podlane. To jest pleśń, ten plastik od dolewania wody.
też jest poprzylewany. Tak czy nie? No jest. Są ślady zalań. Tu. Ten plastik osłania elektronikę, ale woda ma coś takiego, że na przykład spłynie wam z zawiasów. No bo widać, nie? Ślady wody. Spłynie wam na ten plastik, który jest tu. Ona się skropli tu, na tej krawędzi, podpłynie na przykład do środka, no i nachlapie tutaj gdzieś. Takich spalonych elektronik to ja już widziałem swoje dużo. Czyszczenie, tak jak mówiłem później. Dobra, zacznijmy od bypassu i tak go musimy wypiąć. Przybliżenie. Ile już mamy? 15 minut. No długi to będzie film, ale przynajmniej będzie kompleksowo o Siemensie. Zacznijmy od bypassu. O, wyciągamy. Woda się będzie lała, byle nie na elektronikę. Odkręcamy. Mam klucz nasadowy. Wiem, zawsze mi to mówicie. Mam kluczyk nasadowy, ale mogę spróbować też tak, nie? Czy nie? O, da radę, patrzcie. Mam kluczyk nasadowy, gdzieś tam leży nawet pod ręką, no ale przecież ja muszę po swojemu. Kto mnie zna, zwłaszcza prywatnie, to wie, że ja muszę po swojemu. No, ten typ tak ma, nie naprawicie go. 45 lat zepsucia i zła. Nie ma szans, słuchajcie. Nie ma szans. Macie tak? Napiszcie w komentarzu, że wiecie, że to się powinno robić prościej, kluczykiem nasadowym. No mówię o przykładzie, ale ja mam tak z wieloma dziedzinami życia. Natomiast i tak robicie po swojemu. Ja tak mam od zawsze. Wiedzą to moi rodzice, wiedzą to moi znajomi. No tak mam, no ten typ tak ma. Wiem, że chcielibyście mnie naprawić, ale na to już nie ma lekarstwa. Ściągamy wężyk, a przynajmniej próbujemy. Wszystko z dala, niech się leje, wylewa się woda z grzałki. Będziemy to na bieżąco wycierać. Bypass. Zapomniałem, jak na to mówiłem. Tłumik. Generalnie tłumik to jest to. Tu jest taki zaworek bezpieczeństwa. Tłumik, w którym jest membrana, tak się zresztą to nazywa. Membrana pompy. Tutaj jest to w jednym razem z zaworkiem bezpieczeństwa. Zaworek bezpieczeństwa, czyli takie ustrojstwo, które ma wam... No jeśli jest jakaś blokada, to pompa potrafi rozerwać wężyki, więc właśnie tym wężykiem nadmiar ciśnienia jest spuszczany. Nie wiem, na jakie to jest ciśnienie, bo nie pamiętam. Czy on przyszedł z uszczelką? Tak, przyszedł z uszczelką. Widać tutaj gumową uszczelkę. No to wkręcamy dziada. Na razie nie będę wężyka przykręcał, bo grzałkę też musimy do niej zajrzeć. Jeden problem mamy z głowy, ale nie możemy tylko tego wymienić, bo jeśli jest gdzieś blokada, najprawdopodobniej tutaj w grzałce, to co? No to on się znowu otworzy, a tak jak mówię, te bypassy, te zaworki bezpieczeństwa, często gęsto można kręcić głowicą pompy, żeby to dokręcić, dobra? Testy szczelności będą. Często jak się już raz otworzy, to już się nie domyka. Tak ma. No dobra. Wyjmijmy sobie zawór bezpieczeństwa. Zawór ceramiczny, sorka. To będziemy mieli dostęp też lepszy do grzałki, którą też musimy sprawdzić. No to jedziemy na drugą stronę. Zoom jest chyba ok. 3 torksy. Na dobre obroty w lewo. Jedziemy. Śrubki w jedno miejsce, śrubki, wkręty, wszystko jedno. Pytaliście mnie ostatnio, czy to ma tak latać. Tutaj, o tak. Tak, to jest elastyczne, słuchajcie, podłączenie. Zawór ceramiczny, wkładacie zaparzacz. Tu musi być elastycznie. Więc to jest normalne, nie dokręcajcie tutaj na pałę, tym bardziej, że wkręcacie się w plastik zaworu ceramicznego. Żebyście nie poprzekręcali, on się musi trzymać, ale elastycznie. Tu mamy wyjęte. Teraz, co najważniejsze, i to zawsze wam powtarzam, i ja też to zrobię, mimo że już pamiętam, zróbcie sobie zdjęcie, zwłaszcza tych połączeń, zwłaszcza tych, gdzie który wężyk idzie, nawet takie poglądowe, widzicie, robię właśnie. O, ja to pamiętam, ale co kosztuje zdjęcie? Nic nie kosztuje zdjęcie. Wyciągamy. Ja się tu nie będę, słuchajcie, szczypał, bo zawsze się szczypię. Chociaż postaram się pościągać te wężyki tak, żeby się nie połamały, bo potem trzeba te końcówki z tych wężyków wyciągać. No ale generalnie tak, wyciągamy sobie ten wężyk. Ściskamy tą końcówkę. Dwie metody. Taka, jak macie wprawę. Jak macie wprawę, można też tak. Przy wyciąganiu, jeśli wyciągacie sprawny, róbcie to bardzo delikatnie. Ja to tak troszeczkę sobie lubię tu podważyć. To nie jest bezpieczne, ale idzie, widzicie? No trzeba to robić z wyczuciem. No wyczucia wam nie sprzedam przez YouTube'a. Teraz w ogóle ze wszystkimi trzema tak zrobić trzeba. Jeśli wam się złamie, zostanie wam ta końcówka tu. Teraz wyciągaliśmy akurat najprostszą tą.
dobrze by było, żebyście widzieli tą. One często już mają mikropęknięcia, więc łatwo pękają w starym zaworze. Ale no wtedy tą złamaną końcówkę trzeba stąd wyciągać. Albo wyciskać, ja tak wyciskam kombinerkami, albo jakimś szpikulcem wyciągać. Jest przy tym trochę pracy. No i tyle. Przy okazji, jak ja walczę z tym elektrozaworem, a ty, widzu, czegoś ciekawego się dowiedziałeś, bo często mi to piszecie, to naciśnij ten guziczek subskrybuj i zrób to dla mnie, proszę. Jak możesz nie subskrybować tego kanału? Takie ciekawe rzeczy. Żartuję oczywiście. Jeśli wam się podoba, to jest forma dla mnie, dla kogoś, kto tworzy jakieś treści, które mają jakąś wartość większą lub mniejszą. Jest to forma nagrody, bo wzrastają dzięki temu zasięgi. Także będę wdzięczny, moi mili. Tutaj lepiej nie podważać. Tutaj lepiej, no to jest najgorszy do wyciągnięcia dla niewprawnej ręki i ten się najczęściej łamie i może się złamie. Ja nie będę się z tym szczypał, ten zawór jest zniszczony życiem. Ale można spróbować chociaż powalczyć, popodważać, pokombinować. No można, słuchajcie, wypiąć z wylewki te wężyki. Też się da. Tylko trzeba cały przód rozbierać. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie, no ale inaczej się tego nie da, słuchajcie, zrobić. Czy on już wychodzi? W ogóle nie. O, patrzcie, chyba się uda wyjąć. Jezu, jak tu jest gorąco. Chyba się uda wyjąć ten wężyk bez... Jeszcze nie skończyłem. Bez uszkodzenia. No patrzcie, wyszedł cały zawór bezproblemowy. Musimy wykręcić, teraz już trochę oddalę. Musimy wykręcić od razu tą osłonkę. Ona nie przychodzi w komplecie, jej nie ma sensu zamawiać, ona jest ok. Tylko trzeba mieć śrubokręt. A to jest jakiś swego rodzaju problem. Bo zawór ceramiczny nowy przychodzi wam w ten sposób. To jest dokładnie teraz 1:1. Nie ma tego plastiku, więc ten plastik jakoś tam dużo nie kosztuje. Mało wcale też nie. A to jest po prostu osłona, która trzyma mocowanie tak naprawdę zaworu do ramy ekspresu. Tu od razu za pamięci zapsikujemy, niech się już przeżera. To może jednak, żebyście nie widzieli moich powiadomień, bo po co wam to? Telefon schowam, bo tam tajne rzeczy, słuchajcie, przychodzą takie tajne do mnie, piszą tacy ludzie. Kręcimy. Ile mamy? 23 minuty. No i tak jest niezły czas, biorąc pod uwagę, że nie rwałem zaworu, tylko co? Tylko cały wyszedł. Sekunda dla was, ja idę umyć ten plastik. Jestem. I wcisnęliście tą subskrypcję, bo nie przychodzą. Naciśnij dzwoneczek, subskrypcja. Teraz chyba czarny jest ten przycisk, doszły mnie takie słuchy. Subskrybuj, subscribe tam jest napisane. Jestem, umyłem co trzeba. Ręcznik papierowy. Aha. Wycieramy. Gdzieś tu już mam naszykowaną, słuchajcie, uszczelkę od razu. Czy znowu mi coś dzwoni? Tak, to znowu sekundę dla was. Lecimy dalej, słuchajcie, bo to już 11:07, 8. Wreszcie mam zegarek, który się nie późni. I naprawiłem zegarek po powrocie z urlopu i miałem go zdejmować do pracy. No ale dobra, jest taki ładny. Miedziany. Na czym to ja skończyłem? Uszczelka, umyty ten. To sobie od razu dokoptujmy do nowego, żeby nam się nie walały części. Smarujemy o-ring. Pytacie o to często. Ja te o-ringi smaruję przede wszystkim po to, na przykład ten, żeby się ładnie układały. Nie musicie ich smarować, ale one przy pierwszym jakimś, wiecie, przy pierwszym włożeniu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie, po live'ie o rozmiarach, ładnie się ułożą, jak włożycie tu zaparzacz, jak wejdzie kruciec zaparzacza, kruciec końcówka, jak zwał, tak zwał. Ładnie się ułożą. Czy ja nagrywam? Nagrywam. 24 minuty walki. Zobaczymy, ile, mając jakąś tam wprawę, większą lub mniejszą, zajmie mi odpalenie tego ekspresu. No i kluczowa rzecz. Czy to zadziała, panie? Czy to zadziała? Czy to zrobi kawę? Kręcimy. Ja tak sobie trzymam ten zawór dosyć niewyraźnie, niedelikatnie, ale uważajcie na te końcówki plastikowe. Bo to łatwo złamać, naprawdę, no i wiecie, no to zdarza się, nawet miałem rozmowę ostatnio z kolegą, pozdrawiam, że ułamała mu się końcówka w zaworze, a zaworów takich wymienił sryliard. Rutyna, pośpiech, pójście na skróty, gdzie zawsze się kończy tak samo, to pójście na skróty. Bywa, to są koszty serwisu.
Tak to działa, słuchajcie. No, trzemy tu. Tu już nigdy nie domyjecie tej blachy tak na tip-top. Ale tu będę zakładał zawór wkrótce. Więc chociaż pod spodem, bo tu wszystko będzie odkurzane. Tu wszystko będzie myte. Te wszystkie kupy pajęcze plus pleśń. No ale lecimy dalej. Tu mamy już wszystko przygotowane. To jest ten element, ale na razie go nie wpinam. Wypnijmy stary zawór, bo on nam już tu nie jest potrzebny. Elektronikę można sobie podważyć. Odpinacie. Niektórych już tego nie ma. Odpinacie. Z głową podważacie, żeby wam to wyszło. I wyciągacie. O. Uwolniony. Tego wężyka nie dostajemy w komplecie spustowego, więc cyk go od razu na miejsce. On wchodzi sobie tu do tej komory białej, gdzie zawór spuszcza ciśnienie, bodajże czy przepłukuje się, nie pamiętam. Dobra, to na razie odkładamy w bezpieczne miejsce. Tu zasada moja, żeby oznaczyć starą część. No bo można pomylić w ferworze walki. Co prawda mamy zdjętą ten element mocujący. Do koszyczka. Jak zawór udało się ocalić, to wymienione. Zawór włożymy na końcu. Kluczem jest jeszcze zdjęcie tej końcówki. Zdjęcie tej końcówki, wyczyszczenie jej, sprawdzenie jej stanu. Oczywiście wizualnie oceniamy, ale tu wszystko wygląda dobrze poza brudem. Zdjęcie tej końcówki, bo już było tym film, że w tej końcówce zbiera się kamień bardzo często. Tu jest dosyć specyficzny ten wkręt. Parę razy się już na tym przejechałem. Dobry bit do tego dopasujcie. On jest jakiś dziwny. Nie wiem czemu, mam zawsze z nim jakiś problem. Ale dobry bit dopasujcie, bo on się łatwo wyrabia na złym bicie. A teraz akurat idzie lekko. A jak się wyrobi, to strasznie jest walka, żeby to odkręcić. Ja z reguły niszczę tą końcówkę, żeby to odkręcić, jak się zapomnę i to wyrobię. I tu mamy właściwie tyle. Śrubka tu. Wracamy na lewą stronę ekspresu, bo grzałka już złapała luz. Woda z grzałki wylała się, widzieliście, dołem. Więc ja oczywiście sprawdziłem to wszystko, ta grzałka grzeje. Wszystko tu działa. W sensie takim, że... W jakim sensie działa? No, że grzeje grzałka, leci woda, tylko ta woda leci w wiele miejsc, do których lecieć nie powinna. Wyciągamy końcówkę i oceniamy jej stan. Staram się ją wyjąć. Nie no, tu powiem wam, jakiejś wielkiej tragedii nie ma, może tu ją pokażę. Wygląda całkiem nieźle. Zaraz to sprawdzimy, ściągamy nie psując. Czyli trzeba to ładnie tu podważyć. Czym to zrobić? No może mi się uda. O. Bo łatwo urwać to, a to jest taki wstępny filterek. Postaram się tego nie pokaleczyć, ale obiecać nie mogę. Może jednak wezmę sobie sprzęt do ściągania o-ringów. Może tego nie zniszczę. O. O. O, 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 o. Zeszło. Nie ma tu kamienia. Jest nieźle. Bo często tu jest zakitowane kamieniem. No i teraz co? Trzeba wziąć strzykawkę. W grzałce widzę, jest trochę kamienia. Idę po strzykawkę z wodą. Jestem, słuchajcie, tak na wariata, no bo wiecie, nie chcę, żeby ten film był strasznie długi. Mamy pół godziny, a jeszcze trochę to potrwa, bo co prawda już powoli do brzegu. Tu podłóżcie sobie coś. To jest na przykład coś. Sprawdźcie przepływ tej grzałki, nie zalewając przy okazji wszystkiego. Przy okazji wypłuczą się jakieś tam... No leje się. Jest przelot. Dobra, odsysamy, żeby nie zalać. Czyli tu mamy OK. To już wyczyściłem wstępnie, będąc po wodę. Jeszcze można tutaj przedmuchać. No dobra. Mamy to. Zakładamy, nie widzicie. No wkładamy to z powrotem, słuchajcie. Wkładamy to z powrotem, tak jak było. Dogrzały. Element zaciskający. Czy wy widzicie, co ja robię? Pewnie nie, bo to jestem tu. Na wężyk nie zapomnijcie naciągnąć zacisku. Widać to trochę? Trochę coś tam widać. Czemu ty nie chcesz wejść? Bo ty tak idziesz, tak? Tu też się może złamać, pamiętajcie. Więc ostrożnie. O, wskoczyło. Tak to ma wyglądać. Widzicie, doszedł ten element do końca. No i co? Powtarzamy sytuację. Przewody, nie przycinamy przewodów. Wracamy na lewą stronę. Chlapiemy się. Chlapiemy PlayStation moje na koszulce. Pozdrawiam serdecznie.
No i wkładamy z powrotem. Grzałkę mamy sprawdzoną. Bardzo często właśnie w tej końcówce, którą teraz rozbierałem, bardzo często, słuchajcie, tu jest zakitowane kamieniem, jak nie dbacie. Wygląda na to, że być może ten ekspres był odkamieniany, ale no widzicie, cały czas przewracam. Właściwie też możemy już zacząć tutaj miodem smarować. Jak ja to czasami mówię, niech to już rozmięka, bo to nie doczyścicie tej blachy. To wiedzą niektórzy, którzy próbowali. Pozdrawiam Marker z Discorda. Przy okazji o serwerze Discord. Mamy 3 nowych graczy na Discordzie wspierających. Bardzo wam dziękuję. Dotarli do nas na live'ie. Co prawda jeszcze tam was nie widziałem. Zapraszam na głosowy. Zapraszam was na Discorda. Wsparcie kanału. Najwyższy poziom to jest dostęp do Discord. Dostajecie link. Jak coś nie działa, piszecie do mnie. Ja pomagam. Tyle. Jest tam wesoło. Fajne grono ludzi. Gadamy. Jeśli tylko macie możliwość porozmawiania w pracy, fajnie się pracuje, jak można się do kogoś odezwać, zwłaszcza w przypadku, jak się pracuje samemu, tak jak ja. Jak tam? Subscribe wciśnięte? To lecimy dalej. Tutaj jeszcze można sobie przetrzeć, póki jest dobry dostęp, w miarę. Powycierać te kurze, te pleśnie tutaj z przekładni napędu. Tu jeszcze wjedziemy. Ładnie wyczyścimy. Wiecie, tu też bez perwersji. No rozebranie tego ekspresu na części pierwsze, zajrzenie w każdy zakamarek to by chore pieniądze kosztowało. Lecimy. To wymienione. Grzałka sprawdzona. To już możemy podłączyć. Nie będziemy nalewać wody do grzałki. Chociaż możecie to robić, polecam, ale odpalimy ją dzisiaj pulsacyjnie. Czyli będę ją nagrzewał i popuszczał. W takim sensie, że nie dam jej się od razu punktowo nagrzać. To oczywiście mi teraz nie będzie chciało wejść, ale chciałbym to od razu podłączyć, żeby potem o tym nie zapomnieć, bo pamięć mam dobrą, słuchajcie, ale krótką. No ale to mi nie chce wejść, czekajcie. Trzeba to chyba troszeczkę rozdziawić. O! Mamy to, może wsuniemy tak, o. Razem ze spinką. Cybantem. Nadal mam w głowie, czym są cybanty, czym są spinki. No ale nie o tym dzisiaj. Krzyżaczek jakiś, albo możemy skręcić tym, tylko tu skręćcie dobrze. Nie na chama, nie na pałę, ale tak zdecydowanie. Bo tu idzie główne ciśnienie z pompy. Pompa ma nie wiem ile w tym modelu. 15 barów, 17 barów. Nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia przy automacie. No patrzcie, da się skręcić płaskim śrubokrętem. Można nasadowym, można Parkside'em, można Hilti, można Milwaukee. Co kto lubi. Ja tam nie wnikam. Dobra, tu mamy wyczyszczone. No to wjeżdżamy z tym zaworem. Ostrożnie, jak robicie przy zaworze, bo te luty tutaj i tutaj nawet czasami przychodzą z odlutowanym. No jasne, żaden problem odlutować, ale po co sobie, słuchajcie, roboty dokładać. Recepturka out, przewody. No już się powiązały, jeszcze nawet nie wyjąłem z paczki dobrze. Czekajcie. Kto to tu tak powiązał? Komu to przeszkadzało, że było niepoplątane? Dobra, jako tako się rozplątało. Ale z naciskiem na jako tako rozplączmy. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Te luty sprawdźcie zawsze po zamontowaniu. A widzicie, jak dokręcił? Jak ja dokręcę wkręty, to strach się bać. One tu ciężko wchodzą. O, przeskoczył. Ale dokręćcie tak, żeby to nie latało. Nie róbcie tak jak ja. O, jeszcze nawet bym trochę tu dociągnął. Dobra. No i co? Teraz trzeba to złożyć dokładnie odwrotnie. Podpowiedź jest na tych otworach 3, bo mamy układ taki 2:1, nazwijmy to, więc idzie to tak. Zaczynamy sobie i teraz już trzeba uważać, słuchajcie. Zaczynamy sobie tak. Widzicie, ja nawet się zamotałem teraz. To jest główne zasilanie z grzałki, więc wchodzi z przodu. Ten element wchodzi nam z tej strony, bo jest długaśny, czyli on nam wchodzi tak jak mi się wydaje tu. Więc ten najgorszy do włożenia wchodzi tu. No i teraz będziecie widzieć więcej moich rąk i łba niż co? Niż podłączania, no ale no nie da się tego zrobić inaczej. Te wężyki mają swoją długość, ale patrzcie, widać. O, dociśnijcie dobrze, bo zeskoczy. Zeskoczy i zrobi wybuch sprayujący wody w ekspresie. A to nie jest zdrowe. Teraz mamy tego. Ten wchodzi tu. Trzeba to jako tako poukładać. Chyba to będzie tak.
Wkładamy. No tu każde złamanie końcówki to jesteście zawór ceramiczny w plecy. Wszędzie są poszukiwane te obudowy zaworów ceramicznych w necie. Gdzie się te końcówki łamią, tak? No bo one przychodzą w komplecie, te zawory. Nie da się chyba jako części takiej stricte serwisowej kupić z samej tej obudowy z połamanymi końcówkami. Teraz mam problem, przydałaby się rękawiczka, ale może mi się uda. Za grube paluchy, trzeba to docisnąć. Można to próbować robić kombinerkami, ale bardzo, bardzo delikatnie. Bo naprawdę jest to łatwo. A to już jest dociśnięte. Widzicie? Doszło ładnie. Przybliżę wam, bo na telewizorze dużym to widać dobrze. O, doszło. No i teraz co? Sprawdzamy, czyśmy czegoś nie pokombinowali tak, że teraz nie będzie się to chciało złożyć, bo zdarza się. Czemu nie? Jednak ta guma... Nie, no chyba jest dobrze. Ten ostatni, tylko o nim nie zapomnijcie, bo mnie się zdarza. Wepniemy sobie już po przykręceniu zaworu ceramicznego. Czyli teraz tak. To tu. No to idziemy na drugą stronę. Cyk. Na pewno będzie nam tu potrzebny element śrubokręta o mniejszej średnicy. Torx. No i teraz tak. Tu zaglądając, no tu trzeba na obie strony naraz patrzeć. Musicie wcelować. A widzicie. Teraz widzicie, jak zabrałem głowę. No i teraz co? Przykładamy. No teraz wypadałoby tu umyć. Bo tu już zaraz założymy ten, wiecie, plastik z 3 otworami. Nawet się domywa, słuchajcie. Meglio robi robotę. Uważajcie na ten element, bo jak on wam się wypnie, no teraz przy rozebranym ekspresie to nie będzie problemu. Uważajcie na element wylewki. No i bierzemy teraz prowadnicę, mocowanie zaworu ceramicznego. Przykładamy w dobry sposób. Łapiemy sobie chociaż jedno, trochę, na razie trochę. No i teraz tak łapiemy, że nie trzyma, więc powtórka. Czekajcie, wsadzę głowę, wyceluję. Jeszcze raz. Kręcamy trochę, chyba tym razem się udało, tak. Bierzemy kolejny wkręt. Czekajcie, dzwoni mi telefon, sekundeczka. Jestem. Słuchajcie, rozważyłem tak przy okazji, montując ten zawór ceramiczny, bo tu jeszcze 2 wkręty, rozważyłem wszelkie za i przeciw. Porozmawiałem z różnymi serwisantami, znajomymi, mniej lub bardziej. I od 1 lipca, to powiem wyraźnie moi mili, przechodzimy na system zaliczek. Trochę mi się to nie podoba, ale z drugiej strony mam masę nieodebranych ekspresów. I naprawionych, i nienaprawionych. Większość, bo nienaprawionych, takich kto przyniósł, dostał diagnozę, zrezygnował. A u mnie zasada jest, że jeśli rezygnujecie, jeżeli ja stwierdzam, że ekspres jest nie wart naprawy, przynajmniej była taka zasada, bo czy nadal będzie, to się zastanowię, to nie płacicie za diagnozę, tylko mi zależy, żebyście odebrali ten ekspres. Mam takich porzuconych na ten moment, to już jeden sort wywiozłem ze 30, może ze 25. Przechodzimy na system zaliczek od lipca i wszystkie informacje od 1 lipca już przynoszone ekspresy będą zaliczkowane przez Was. Wszystkie informacje będą na stronie, będę informował też przez telefon i na miejscu, bo tak musimy zrobić. To nie może być tak, wiecie, że u mnie te ekspresy stoją. Już pomijam te naprawione, jak dacie znać, jakieś, wiecie, przypadki losowe, wyjazdy, no teraz mamy okres wakacyjny, no to okej. Ja wszystko rozumiem, wiecie. Czasami ekspresy stoją 2 miesiące, ale mam informację zwrotną od Was. Natomiast masa, 2 ekspresy stoją ze stycznia, nie ma żadnego kontaktu. Nie ma informacji, a pomijam też i pozdrawiam klientów, którzy jak powiedziałem, że to jest trochę nie fair, że ekspres pół roku u mnie stoi z moimi częściami i z moim czasem zainwestowanym, no to usłyszałem, żebym się bujał. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że oglądasz kliencie jeden z drugim, z trzecim, którzy tak mi powiedzieli, bo no, wiecie, 99,9% was klientów jest fair, jest w porządku, rozumie, ale to rozmowa. Podstawą komunikacji międzyludzkiej jest rozmowa. Natomiast dzięki takim osobom, a nie innym, które się trafiają, gdzie ja mam, słuchajcie, w tej chwili zamrożone parę tysięcy złotych w częściach. Ekspresy czekają na odbiór. To są ekspresy jeszcze naprawione przed wakacjami. No jest jak jest, słuchajcie.
Teraz od lipca zaliczka przewidywana 50%, taki mam plan, około 40-50% przewidywanego kosztu usługi z częściami będzie warunkiem pozostawienia ekspresu w serwisie. Muszę jakoś to zrobić, część serwisów tak robi, ja też przyjmę taką zasadę. Możecie napisać, co o tym sądzicie. W ogóle, wiecie, jeszcze tego nie wprowadziłem. Mamy dzisiaj 26 czerwca, więc jeszcze zostało 4-5 dni, 5 dni do 30 włącznie. Napiszcie, co sądzicie. Tylko weźcie pod uwagę te argumenty, o których ja mówię, bo to nie jest po to, żeby się nachapać, bo i tak te pieniądze przy odbiorze ekspresu płacicie. To jest po to, żeby i zmobilizować, i żebym ja nie inwestował w części, które potem u mnie stoją na półce, bo wiecie, nawet jak usłyszę od klienta, żebym sobie wziął ten ekspres i się odczepił, to jest taki grzeczny cytat tego, co usłyszałem, to 2 razy ta sama robota. Bo muszę te części wyjąć. Ten ekspres stoi wymyty, wyczyszczony, wypucowany. Widzicie, jak ja o te ekspresy staram się, w jakim stanie staram się te ekspresy oddawać. Patrzę w lewo, bo mam tu taki przypadek, muszę wymontować swoje części, włożyć stare, no bo to nie jest moja własność. Na szczęście ja te stare części zawsze zostawiam do pokazania. 2 razy ta sama robota, za darmo. No, weźcie to pod uwagę, co powiedziałem, napiszcie, co sądzicie o tym systemie zaliczkowania. Czy to dużo, może mniejsze te zaliczki, może większe? Napiszcie, jestem ciekaw waszej opinii. A my wracamy. Tak to ma być. Dobrze dokręcone, bo to też nie chodzi o to, żeby te wkręty tu latały, więc sobie, no tak na wyczucie, no czuć, że on jest dokręcony. No i słuchajcie, podłączając jeszcze wszystko z tej strony, odjazd, poproszę odjazd kamery, będziemy go włączać. Czyli to, jeszcze to, bo o tym ostatnio zapomniałem i było boom. Jeszcze to. Nie śpieszcie się, bo wiadomo, że ostatnia końcówka lubi się zemścić. Czy ja nagrywam. Doszła. To, tu macie element, potem go przypnę, już nie będę teraz. Tu jest taki zaczep, do którego ten element napowietrzacz, tak zwany, to chodzi o to, żeby kurzu nie łapało. Tu jest dziurka taka bardzo malutka, tędy się napowietrza mleko. Przypina się trytką tu. Trytka nawet podejrzewam, że kiedyś przychodziła w zestawie. No kurczę, patrzcie. Patrzcie, żeby nie było. Przychodzi z zaworem ceramicznym. Więc łapiemy ją. Łapiemy tu. No pokażę wam, jak już przyszła. Złapmy sobie tą trytkę. Może tu, bo to jest, z tego co pamiętam, to jest otwarty element. Czekajcie, zerknę sobie. Tak, więc możemy sobie złapać ten napowietrzacz trytą. Najlepiej w dobrą stronę. O. Nie do końca. Tak, żeby się jeszcze udało zaczepić. I teraz wjeżdżamy. No, i tak wam pokażę normalnie. Dobra. Czekajcie. No wejdź. Czy jednak... Nie. O. I teraz to wkładamy tu. I zaciskamy. No jak ty wypadłaś, cholero? Jak ty to zrobiłaś? Dobra, słuchajcie. Mam trytki. Nie będę się z tym teraz pierniczył, bo film jest długi. Trzeba to tu przypiąć trytką. Ja przypnę później swoją. Na razie o, tu będzie wisieć. Bo tak. Wpinamy. Ważne, widać tam zagięty. Ten wężyk z tyłu. O ten. O ten. On musi nam wejść do spustu, czyli do tego drugiego dzióbka, który widzicie tu. Dobra. Może pensetką będzie prościej. Dzięki za podpowiedź. Niech ja tam spojrzę, niech ja tam głowę wsadzę. On jest zawsze tutaj tak nienaturalnie wygięty, nie przejmujcie się nim, zaraz wam pokażę, o co chodzi. On tu zawsze tak dziwnie wygląda. O, może w tą stronę. No on tak wygląda. To jest też dziwne dla mnie, ale on tu tak ma. To nie jest nienormalne. Teraz przewody. Wypnijmy zawór ceramiczny do zasilania. Tu jest i zasilanie, i sygnał w jednej wtyczce. Sygnał, czyli z krańcówek z mikroswitchy, które są w środku, 1 lub 2, różnie to bywa. To możemy już włożyć. Do góry zapinka. Później sobie cable management zrobimy i tak będziemy go odpalać na otwartym sercu, słuchajcie. Więc na razie gdzieś sobie niech to tędy idzie. Mamy to. No i ważna rzecz jeszcze. Jakby coś poszło nie tak, no to z tłumika też gdzieś ta woda musi uciec. Dokładnie do tego samego korytka. Checklista. Jest wpięte, jest wpięte, jest wpięte. Jest dokręcone. Siedzi. Końcówka wpięta. Wszystko mamy wpięte.
Więc słuchajcie, ja idę z grubsza opłukać zaparzacz, założyć nową uszczelkę, bo starą już zdjąłem do mycia. Z grubsza opłukać zaparzacz, przetrę tutaj trochę, bo wiadomo, to nie jest koniec naprawy. Przetrę tutaj wstępnie, tu trochę już spłynęło tego brudu. Przyniosę system wodny na wężykach skonstruowany. No i co, odpalamy maszynę. Idę to wszystko przygotować, tutaj sobie rozstawię i widzimy się za chwilę. I jeszcze słuchajcie, zanim rozstawię tutaj sobie tą całą wodę, to dwie rzeczy. Zaparzacz jest wstępnie umyty. Dwie rzeczy. Warto to wymieniać, bo tu też się pojawiają wycieki, czyli ta złączka, kopułka, jak zwał, tak zwał, obniżę wam na ten moment kamerę, może być trochę krzywo, no ale trudno. Ponieważ ona jest do wymiany, o, tu zawsze pod spodem też jest syf, warto to wytrzeć. Ja i tak będę ten zaparzacz jeszcze porządnie czyścił, łatwo się to robi, pokazywałem to już nieraz. Wsuwamy to w ten sposób, że tu musi wam wejść i pyknąć. I warto tą złączkę wymienić, ona jest na dwóch wkrętach. Tu nie ma oczywiście tej gumy, ona jeszcze się myje, bo zaschła w skałę. Zaparzacz, wykręcamy tutaj dwa wkręty. Co spadło? Śrubka, ale widzę gdzie jest, leży na podstawie lampy. Wykręcamy, tutaj są dwa wkręty na tej złączce. Jeden, ten właśnie próbuję w niego przycelować, słuchajcie. O, dwa czy jeden są w Siemensie? Nigdy nie pamiętam. Dwa, drugi się tutaj wychyla, o. Też go trzeba wykręcić. W Niwonie chyba jest jeden, z tego co pamiętam. No, zaraz nam wkręty wypadną, wyciągamy złączkę. Drugi gdzieś się wrypał. O! Mamy też nową złączkę. Sprawdzajcie zawsze, czy ona przyszła dobrej długości, bo mogliście się pomylić, a jak włożycie za długą, to się połamie. Czyli widać nawet różnicę, że ta jest taka wytarta, ta jest świeża. Starą wywalamy, podobnie jak starą złączkę. Znaczy wywalamy do pokazania dla klienta. No i teraz musimy w identyczny sposób włożyć tą złączkę. Ona przychodzi z kompletem uszczelek. Więc tu jest mokro, więc nie smaruję, bo tu woda podziała, zasmar naturalny. No i teraz się zaczyna zabawa taka, że te wkręty nie są magnetyczne. Więc trzeba to robić pensetą. Delikatnie. O. W ten sposób, że wam wypada. Musicie sobie tu przycelować. Pensetką jakąś podejść. No nie mogę wam tego pokazać, bo już trzeciej ręki nie mam. A jak jedną będę trzymał pensetę, drugą będę próbował wkręcić wkrętarką. To powinno się to robić śrubokrętem, ale ja już jakąś tam sprawę mam, żeby nie przeciągnąć gwintu. I teraz, jak już znajdziecie drugi wkręt, czyli tu, no to tą drugą analogicznie. Tu można przesmarować, bo to się zaraz będzie zapinać w zaparzaczu. Można, nie trzeba, ja zalecam. Syf się zrobił, no ale nie ma innej drogi. 47 minut. Widzicie, robię to 55 tysięczny raz i godzinka nie wyjęta, a gdzie tu jeszcze umyć? Dobra. Zaparzacz mamy, tej gumy na razie nie zakładam, zaparzacz mamy w miarę, no jeszcze warto założyć. Pilnujcie oryginalności tych uszczelek, bo właśnie ja patrzę, która to będzie, bo te uszczelki potrafią być trochę za duże i wtedy nie chce się zapinać zaparzacz. Ja to zaraz sprawdzę i tą uszczelkę koniecznie smarujcie, chociaż na pierwsze uruchomienie. Bo ona, jak będzie za duża, to zaparzacz nie będzie się chciał zamykać. I w ekspres będzie wam wywalał błąd. I tyle. No ale tu idzie, jak widać, zapięła się. No dobra, to słuchajcie tak. Jeszcze zanim pójdę tutaj konstrukcję wodną konstruować, przetrę to wstępnie. Nie sugerujcie się, że tu jest syf. Jak ja bym miał to teraz myć, to druga godzina roboty. Więc wpinamy zaparzacz. Bez obudowy będziemy odpalać ten ekspres. Tu wszystko jest nowe. On się nawet chyba wepnie. A, cofnijcie to. Tak, to zapinka. Trzeba tu trochę posprzątać, więc po pierwsze kamera wyżej, ale to poprawię zaraz. Naszykuję tutaj podłączenie wodne bez obudowy. No i zobaczymy, zadziała. Jak myślicie? Jestem prawie gotowy. Nie sprzątam, bo tak jak mówiłem, bez dubli pokazuję moją pracę. Mamy ekspres, jeszcze by się ostrość przydała. Musimy widzieć wszystkie elementy, które rozpinaliśmy. Czyli tu zawór ceramiczny, wszystko. Tu magnes, zizolowany.
No i co? Odpalamy. Pamiętamy, że w grzałce nie ma wody. Mogą się dziać różne rzeczy. Jeszcze przede wszystkim czekajcie. Chcę, żebyście widzieli też ekran. Zaparzacz jest w tej chwili nieważny, ale musimy tutaj oszukać mikroswitch. Mikroswitch czego? Mikroswitch zamknięcia klapki. Chyba się udało. Jeszcze raz checklista. Tam mi będzie wypadać ten element, który właśnie wcisnąłem. Może jakąś węższą szczoteczkę znajdę. Może taka. Może da radę. No zobaczymy. Chodzi o wciśnięcie mikroswitcha zamknięcia klapki. Odpalamy, pamiętając, że nie ma szczoteczki w mikroswitchu. Dobra, odpalmy go bez niej, że nie ma wody w grzałce. Czy to wybuchnie? Właściwie z prądowych rzeczy odpinałem tylko. Odpalamy, najwyżej zgaśnie światło. Nie działa. Trzeba mocniej wcisnąć. Jak widać ekran, tak po skosie wam pokażę, bo ja muszę widzieć, co się dzieje na bokach. Proszę włożyć zaparzacz i zamknąć drzwiczki. Tak jest. Czyli ten mikroswitch tu. Zawór ceramiczny chodzi. Słychać. I teraz zaczyna się grzać grzałka. I o to chodzi, żeby ta grzałka nie nagrzała się zbyt szybko bez wody, bo poleci z niej dym. Nic się nie powinno w teorii stać, ale ja mam taki uraz do tego tematu, że wolę to robić w ten sposób. Ona teraz łapie temperaturę. Włączamy ponownie. On teraz tutaj cofnie zaparzacz. Kręci znowu zaworem. Dobra, jest niby gotowy. Strasznie dużo kręci tym zaworem. Dobra. Jest niby gotowy. Przelejmy mu gorącą wodę. A może wypłuczmy zaparzacz. Menu. Nie dymi się tam jeszcze, patrzycie? Czyszczenie i konserwacja. Czy on tym ma przepłucz? Nie ma przepłucz, dobra. To menu. Proszę włożyć zaparzacz. Coś tam pewnie może widzicie. Dobra, ja muszę teraz patrzeć tam. No dobra, to puśćmy tą gorącą wodę. I sprawdźmy, czy nic się nie leje. Gorąca woda, start. Start. Jakby co? Nic się nie leje? Patrzcie. Działa. Nawet leci gorąca, słuchajcie. No jest dużo lepiej niż było. Widzicie? Ta woda jest gorąca. Ja sobie patrzę. Z końcówki u góry grzałki nic nie leci. Tutaj sucho. Pod zaworem sucho. No to stopujemy. Tu coś kapie jeszcze z wylewki, widzę. Zaraz to sprawdzimy. O, grzałka słychać, że się nagrzała. Dobra, tu mi coś kapie z wylewki. No być może jeszcze dojdzie coś w wylewce. A być może tu jakieś... A, bo tu nie ma chyba uszczelki. Dlaczego tu nie ma uszczelek? Bo tu nie ma uszczelek. Dobra. To jest szczegół. Kostka, wymiana kostki przy rozebranym ekspresie. Może innym razem, jeśli będzie taka potrzeba oczywiście, bo na razie nie ma. Na ten moment wszystko wygląda ok. Młynek sprawdzałem, słuchajcie, bo to jest duży koszt, więc już przed diagnozą młynek sprawdzałem. Młynek jest oczywiście do wyciągnięcia, do wyczyszczenia, no bo widzieliście, jak on wygląda. Sypiemy kawkę. Zróbmy test kawki, potem test spieniania. Testy szczelności raczej nie będą potrzebne, bo ja widzę, że tu się lało, bo zaparzacz był w monolicie kawowym, słuchajcie, widzieliście to, w syfie, w pleśni. Teraz będziemy walczyć z kawą, bo mój oszukaniec kawowy do czujnika dwupoziomowego Siemensa się zepsuł. No ale powiedzmy, że chciałbym tylko, wiecie co, coś tu włożyć, żeby móc... damy radę. Zwykła kawa. Ustawiam, wy patrzycie tu, ja patrzę tam, ognia. Niewystarczająca ilość wody. No właśnie, to się będziemy bawić teraz tym. Może mi pozwoli chociaż espresso. No nie, no chciałbym. Niewystarczająca ilość wody, dobra. O. Teraz chwila zabawy. Zawsze się z tym bawię. Muszę tu w końcu sobie stworzyć taki czujnik do oszukiwania w tych Siemensach. Ja bym chciał bardzo mocną tą kawę. Regulacja młynka też będzie. Ale już niewystarczająca ilość wody. No jak ja tego nie lubię, proszę cię.
Idzie. Teraz nie mogę drgnąć. Czy zrobi kawę? Zaparzacz się zapina. Nawet się zapiął. Patrzcie, czy się tam nic nie leje, bo ja nie widzę. No może nie wybuchnie. Nieczyszczone sitko w zaparzaczu. Zrobi kawę? Zrobi. Robi. Wyskoczyła szczotka, która mi symuluje. No ale kawa się zrobiła. Mniejsza niż zakładałem, bo wyskoczyła mi szczotka, która mi tam wciska mikroswitch klapki. I co, leje się coś? Nie było strzału ciśnienia. Nie było strzału ciśnienia. Podejrzenie spamu do mnie dzwoni. Dziękuję, nie mam czasu. Nic się nie leje, słuchajcie. No dobra. To teraz jeszcze problem ze spienianiem mleka. Ostatnia rzecz i kończymy ten długi film. 55 minut, może w godzinie się zamknę. Spienianie mleka. Czyli szczotkę trzymam. Pianka mleczna, ale żeby widzieć piankę mleczną, to wypadałoby to wylać. Dajcie mi sekundę. I to właściwie, słuchajcie, jeszcze tylko przekładnia napędu plus grzałka i mamy pół ekspresu wymienione. Dobra, ciepłe mleko, go! Grzałka się nagrzewa, pompowanko się zaczęło. Oczywiście symulator mleka, czyli woda z płynem do naczyń. Ciepłe mleko, ok. To teraz pianka mleczna. Widzicie, podgrzał tylko tą wodę z płynem. Nie ma tu spienienia. Jakieś syczenie słyszałem, ale to pewnie poszło do tacki. No to teraz pianka. Czy będzie pianka? Jak obstawiacie? Przekładnia z 2017 roku, czyli ekspres 7 lat. Nie widzę, czy się coś leje. Tak? Nie jest dobrze. Za dużo powietrza łapie. Ale leje się też woda bokami. Słuchajcie, no tego wam nie pokażę, bo nie mam części. Ale cały czas kapie też woda z tyłu. Więc jest walnięta kostka spieniacza, czyli ten element. To wam pokażę w kolejnym filmie bez dubli, bo to na bank jest to. Czyli jest uszkodzone. Wyłączę z prądu ekspres. Ja to pewnie zamówię, jutro przyjdzie, wymienię. A może wam od razu nagram na drugie bez dubli. Bo mi się tu nie podoba ten element. Ale jakbyśmy jeszcze spróbowali może... Cały czas woda leje się gdzieś z tyłu wylewki. No tak, pęknięty jest element tutaj w środku. Łapie lewe powietrze i dlatego nie spienia. Nie jest to duży koszt przy rozebranym ekspresie. No ale słuchajcie, mamy godzinę, więc została tylko ta kosteczka do wymiany. I podłączyć do niej wężyki. To jest mowa, jeszcze raz pokażę. Trzeba wyjąć wylewkę. Nagram to jak będę wymieniał. Wyjąć wylewkę, wymienić ten element tutaj. Tu. Ale żeby to zrobić, trzeba zdjąć panel, wymienić. No niestety, tego nie przewidziałem. Ale już widziałem, jak pierwsze włączenie zrobiłem, że cieknie woda gdzieś spod wylewki, że to jest ten problem. Także słuchajcie, na ten moment wymieniony zawór ceramiczny, wymieniony tłumik, do czyszczenia cały ekspres, roboty przy nim jeszcze trochę jest. Końcówki zaparzacza. No i tyle, moi mili, dzisiaj. Tak wygląda praca przy Siemensie EQ6. Model, to jest akurat S300, S700, S500. Tak wygląda ta praca. Wymiana zaworu ceramicznego, wymiana bypassa. Przypominam wam o grupie na Facebooku wszystkie porady, pytania dotyczące ekspresów, jakie naprawić, co się mogło stać. Grupa na Facebooku, link macie w opisie. Przypominam o najpyszniejszych kawkach świata. Od najmocniejszej dzisiaj. Mocna dzida, 90% robusty, 10% arabiki. Kawa mocna, kawa dobra, kawa taka. Średnia moc, mówię o mocy kofeinowej, nie mówię o smaku. Wszystkie są wyraziste w smaku. Coffee Doktor czerwona, 60% arabiki, 40% robusty. Moja ulubiona ostatnio, bo mocnej dzidy piłem ostatnio 3 kg z rzędu. Na początek polecam, zielona, 85% arabika, 15% robusta. Delikatna, ale nie jest jakaś tam taka, że to 7. woda po kisielu. Wszystkie te kawy są dobre, żadna z tych kaw
słuchajcie, nie jest kwaśna, więc jeśli jest kwaśna, to wyczyście, wyregulujcie młynek, wyczyście ekspres. Kurczę, nie pomyślałem o tej końcówce. Rzadko się to zdarza, że wymieniam te końcówki, no ale najwyżej jakiś film ekstra wrzucę z wymianą tej końcówki. Zobaczymy. Nie obiecuję, muszę zamówić albo poszukać, ale raczej tego nie mam, bo pamiętam, że ostatnio zużywałem jakieś pół roku temu. Tyle, moi mili. Zasubskrybowaliście już kanał? Wytrzymaliście w ogóle godzinę ze mną? Ja sam już ledwo ze sobą wytrzymuję. Miłej środy Państwu życzę. Leć ta do wielkiego elektronika na live'a, o ile będzie, bo ostatnio jakoś tam roszady były, ale jak będzie, no to polecam popatrzeć. No ja uciekam, grzebać dalej, czyścić ten ekspres, bo nawet jak nie mam tej końcówki, to roboty przy nim jeszcze jest. Miłej środy Państwu życzę. Letni dzień, piękny, gorąco u mnie. Status temperatury 25 stopni, co widać po spoconym czole. Miłej środy, co złego to nie ja. Pozdrawiam Was, zasubskrybuj, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy dobrze, czy źle. Każdy komentarz jest ważny, konstruktywna krytyka to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Pozdrawiam Was, Bartek, cześć!